Państwa serdecznie. Nasz Włocławek. Zapraszamy na nasze wiadomości. Włocławek pamięta o Katyniu. Uroczystości pod tablicą pamięci przy ulicy Żytniej. 13 kwietnia Włocławek oddał hołd ofiarom zbrodni katyńskiej. Punktualnie o 12 pod pomnikiem przy dawnym kasynie wojskowym na ulicy Żytniej zebrały się delegacje władz miasta, służb mundurowych i szkół. Organizatorem obchodów był lokalny Związek Żołnierzy Wojska Polskiego. W trakcie wystąpień przypomniano, że w Katyniu, Charkowie i Miednoje zginęło kilkudziesięciu mieszkańców naszego regionu, w tym oficerowie 14 Pułku Piechoty. Uroczystość zakończyło oficjalne złożenie wieńców pod tablicą pamięci. Włocławek upamiętnił saperów. Za nami obchody Święta Wojsk Inżynieryjnych. 16 kwietnia we Włocławku odbyły się uroczystości z okazji Święta Wojsk Inżynieryjnych. Wydarzenie zorganizowało lokalne Stowarzyszenie Saperów Polskich. Upamiętniono 81. rocznicę forsowania Odry i oddano hołd żołnierzom I Warszawskiego Pułku Pontonowego, który po II wojnie światowej stacjonował w mieście. W obchodach wzięli udział weterani, delegacje służb mundurowych oraz przedstawiciele włocławskiego samorządu. Zgromadzeni uczcili pamięć poległych żołnierzy minutą ciszy. Włocławski oddział stowarzyszenia obchodzi w tym roku 16-lecie istnienia. Wraca najstarsza impreza biegowa w regionie. 43. bieg Kujawiaka już wkrótce. Panie prezydencie, kolejna edycja fantastycznego biegu, 43. edycja biegu Kujawiaka. No i już się tak przyzwyczailiśmy, że od 43 edycji właściwie, że ten bieg we Włocławku jest, ma swoich stałych odbiorców, takich, którzy wiedzą już z wyprzedzeniem tak naprawdę rocznym, że w przyszłym roku i tak tutaj będą i zameldują się i przebiegną. Mimo że trasa jest taka nieoczywista i wymagająca, bo to jest bieg crossowy, więc to nie są sterylne warunki, do których duża część biegaczy jest przyzwyczajona, ale to moim zdaniem też podnosi ciekawość tego biegu i wyjątkowość tego biegu. Biegu, który też, no, trzeba jasno powiedzieć, otwiera nam tak naprawdę cykl imprez lekkoatletycznych w naszym mieście. Wiemy, że Włocławek to też silny ośrodek lekkoatletyczny. 25 kwietnia włocławskie Zazamcze znów opanują pasjonaci sportu. 4. dekada tradycji zobowiązuje, dlatego organizatorzy 43. biegu Kujawiaka przygotowali sprawdzoną, przełajową trasę w okolicach Wieńca. Główny start na 10 km zaplanowano na godzinę 13. Chwilę później na 5-kilometrową pętlę wyruszą zawodnicy Nordic Walking. Rano swoich sił spróbują najmłodsi na dystansach od 400 metrów. Poza rywalizacją o Mistrzostwo Miasta, na uczestników czekają pamiątkowe medale. Zapisy wciąż trwają, a biuro zawodów otworzy się dzień przed imprezą w głównej hali Ośrodka Sportu i Rekreacji. Rodzinne włamanie do lodówki z napojami. Szybka akcja włocławskiej policji. 3 sprawców włamała się do automatu z napojami w ścisłym centrum Włocławka. Wśród zatrzymanych jest 38-latek, jego 15-letnia córka i jej chłopak. Grupa szybkiego reagowania nakryła ich na gorącym uczynku. Jeden z mężczyzn rzucił się do ucieczki, ale pościg szybko się zakończył. Towar w 3 workach odzyskano na miejscu. Najstarszy ze sprawców działał w warunkach recydywy i może trafić do więzienia nawet na 15 lat. Losem nieletniej zajmie się wkrótce sąd rodzinny. Włocławska Strefa Sowa organizuje wieczór o tajemnicach języka polskiego dla dorosłych. 23 kwietnia w Strefie Sowa przy ulicy Łęckiej odbędzie się wydarzenie pod hasłem Między Słowami, skierowane wyłącznie do pełnoletnich uczestników. Harmonogram obejmuje warsztaty z polskiego języka migowego, dyktanda oraz zdobienie ceramiki cytatami bez cenzury. O godzinie 19:15 rozpocznie się transmisja prelekcji Macieja Makselona na temat wulgaryzmów i anglicyzmów. Następnie Lidia Piechocka-Witczak opowie o kulisach powstawania słownika polskich przekleństw. Koszt wstępu wynosi 20 zł. Wiosenna magia w Parku Łokietka. Zobacz, jak Włocławek chłonie słońce po długiej zimie. Długa i mroźna zima nareszcie odpuściła. Kwiecień zamienił Park Łokietka w pachnącą oazę. Alejki zapełniły się spacerowiczami i rowerzystami, a na ławkach można znów złapać upragnione słońce. W czasie, gdy ścisłe centrum miasta wciąż tonie w uciążliwych remontach, park w Śródmieściu oferuje ciszę i zapach kwitnących kwiatów. Warto tu zajrzeć i naładować baterie.
Ta wyjątkowa kwiatowa sceneria jest niezwykle ulotna. Najpiękniejszy czas w roku skończy się szybciej niż byśmy tego chcieli. To wszystko na dzisiaj. Dziękujemy, że byliście Państwo z nami. Za polubienia i subskrypcje będziemy wdzięczni. Do zobaczenia.